parę słów na temat tego, jak przygotować manuskrypt. Być może niektórzy z Was zastanawiają się, jak to zrobić. Chcieliby wysłać do wydawcy swoją propozycję wydawniczą i potrzebują na ten temat informacji. Najważniejsza sprawa przy omawianym temacie to sprawdzenie wymagań redakcji. W tym celu należałoby odszukać stronę internetową naszego konkretnego wydawcy albo wydawnictw i tam powinna być informacja na ten temat, w jakiej formie propozycje wydawnicze są przyjmowane. Wydawnictwa stosują różne, że tak powiem, standardy i zwykle gdzieś na stronie jest informacja: prześlij do nas, wydaj u nas, kontakt, i pod tymi hiperłączami, tak jak tutaj na stronie wydawnictwa Muza jest wydaj u nas, klikamy i na stronie są informacje dla przyszłych autorów. Co przyjmują, w jakiej formie, dlaczego na przykład jest informacja: nie recenzujemy fragmentów, prosimy o cały tekst. Inne wydawnictwa nie chcą całego tekstu, tylko chcą fragment, albo nie przyjmują w formie elektronicznej, chociaż teraz już rzadziej się to zdarza. Tak czy inaczej wchodzimy na stronę internetową naszego wydawcy przyszłego, potencjalnego i zapoznajemy się z wymaganiami. Tutaj mamy na przykład informację wydawnictwa Czwarta Strona i jest taka ciekawy punkt, który mówi, że propozycja wydawnicza musi mieć co najmniej 9 arkuszy wydawniczych. Zatem nie ma sensu przesyłać nic krótszego. Na stronie przykładowej innej mamy tutaj wydawnictwo poznańskie. Piszą, że teksty prosimy wysyłać w formie plików RTF, DOC lub ODT. To jest ciekawe i właśnie o tym chciałem parę zdań powiedzieć, bo jak gdyby można wysyłać dwutorowo propozycje wydawnicze, albo w formie elektronicznej, albo w formie wydruku. Jeśli chodzi o formę elektroniczną, to wydawnictwa zazwyczaj właśnie przyjmują w formacie DOC, RTF, ewentualnie DOCX czy PDF, albo w formacie ODT, czyli w formacie tekstowym innego niż Microsofta edytora tekstowego. A przy okazji, jak już jesteśmy przy tym temacie, polecam, żeby manuskrypt tworzyć właśnie w najpopularniejszych edytorach tekstowych. Mam tutaj na myśli albo Worda od Microsoftu, albo Writers platformy Open Office. Co jeszcze? Jako że nasz manuskrypt być może będzie wydrukowany i miejmy nadzieję, że będzie przez kogoś czytany, powinien on stworzony być w ten sposób, aby był możliwie jak najbardziej czytelny, przyjazny i robił takie dobre już od samego początku wrażenie. Dlatego ważna sprawa, rozmiar. Rozmiar powinien być typowy, a typowy rozmiar u nas to jest rozmiar ryzy papieru, którą wkładamy do drukarki, a zatem format A4, 21 na około 30 cm i taki rozmiar powinien mieć nasz manuskrypt. Co jeszcze? Manuskrypt powinien być wyposażony w nagłówek, w którym po lewej stronie są takie dane jak imię, nazwisko autora, adres tego autora z kodem pocztowym, telefonem i adresem poczty elektronicznej. Warto, żeby te informacje powtórzyć jeszcze raz na samym końcu, by być może pierwsza strona w ferworze czytania naszego genialnego utworu gdzieś redaktorowi umknie i wtedy nie będzie mógł się skontaktować, a jak ta informacja będzie powtórzona, no to będzie mu znacznie łatwiej. W prawym górnym rogu na pierwszej stronie naszego manuskryptu powinna być informacja o objętości dzieła w 1000 wyrazów. Sprawdza się to w ten sposób, że tutaj na dole w moim edytorze tekstowym klikam, mam statystykę wyrazów, strony, wyrazy, znaki ze spacjami i tak dalej. Wpisujemy tu objętość manuskryptu w 1000 wyrazów i tyle. Od razu na przykład redaktor z wydawnictwa Czwarta Strona patrzy, dzieli sobie, aha, jest mniej niż 9 arkuszy wydawniczych, nie zajmujemy się tą książką, bo jest za krótka.
Co jeszcze powinno być w manuskrypcie? Na pierwszej stronie powinien być oczywiście pełny tytuł utworu, może być pogrubiony, nie należy używać wielkiej czcionki, jakiejś, nie wiem, dziwacznej 72 albo, nie wiem, 48, bo to jest bez sensu. Pod spodem powinno być imię, nazwisko autora, zasady, uwagi na temat czcionki takie same, a jeśli już jesteśmy przy czcionkach, no to co? Czcionka powinna być prosta i czytelna. Polecam tutaj Times New Roman, wielkość 12, ewentualnie mogą być inne jak Gramont, nie wiem, Arial, Georgia czy Calibri albo Verdana, ale po co? Najlepsza jest, najbardziej znana, czytelna, powszechnie używana Times New Roman, rozmiar 12 i tyle. Rozmiar, interlinia, czyli odstęp pomiędzy wersami. Normalnie jest tak, że w książkach jest to troszkę inaczej, bo książka jest składana do druku. I to nie jest tak, że propozycja wydawnicza jest odzwierciedleniem tego, jak książka ma wyglądać w druku. Absolutnie nie jest tak. Manuskrypt służy do tego, aby redaktor mógł przeczytać tą propozycję wydawniczą, ewentualnie mógł nanieść jakieś swoje uwagi, no i tyle. Dlatego też nie powinien być odstęp inny jak 1,5, czyli interlinia. Klikamy prawym przyciskiem myszki na zaznaczony fragment, czyli właściwie cały manuskrypt. Wybieramy opcję akapit i tam mamy interlinia, nie pojedyncze, tylko 1,5 wiersza, no i tyle. No i tak to powinno właśnie wyglądać. Numery stron. Manuskrypt powinien być zaopatrzony w numery stron na dole albo u góry, obojętnie, może być tu i tu, ponieważ to zwykle ułatwia orientowanie się w tym wydruku, zwłaszcza jeśli on jest duży, obszerny. Zawsze można wrócić do jakiegoś fragmentu, zapisać sobie, że tam interesujący fragment był na tej i tej stronie. Zatem zwykle czytającemu naszą propozycję wydawniczą numerowanie stron ułatwia życie, ale nie zawsze tak jest i niektóre wydawnictwa nie życzą sobie numerowania stron i tu zasada jest oczywista, stosujemy się przede wszystkim do wymagań redakcji. Tekst powinien być wyjustowany, czyli wyrównujemy go do prawego i lewego marginesu. Wcięcia akapitowe powinny być stosowane takie typowe, czyli 1,15, 1,5. Marginesy również powinny być typowe, dlatego tutaj mówiłem wcześniej, że warto korzystać z takich popularnych edytorów tekstowych, bo one mają też taki szablon, który jak najbardziej się sprawdza, bez żadnych jakichś takich wielkich wodotrysków, cyrków, że na przykład, nie wiem, margines będzie miał 10 cm, po co takie rzeczy robić? Nie, tak się nie robi. Dialogi. W Polsce stosuje się zaznaczenie partii dialogowych od tak zwanych wcięć akapitowych, wcięć dialogowych zaznaczanych myślnikiem, czyli od myślnika piszemy to, co powiedział któryś konkretny bohater, jeśli wypowiada się następny, stosujemy następny i myślnik i tak dalej, i tak dalej. Nie będę wchodził w te szczegóły, dlatego że jest to kwestia wykraczająca poza manuskrypt. Tutaj należałoby się poczytać sobie jakiś poradnik na temat tego, jak pisać. Ważne, żeby w Polsce stosować partię dialogową, oznaczać od myślników. Mówię w Polsce, dlatego że na przykład w krajach anglosaskich albo w Niemczech jest to troszkę inaczej oznaczane, ale nie będziemy wchodzić w tłumaczenia, że tak się wyrażę. Co jeszcze? Jeśli chodzi o poprawny podział na rozdziały, podrozdziały, paragrafy, w przypadku beletrystyki to sprawa jest łatwa. Albo zaznaczamy to w formie liczbowej, cyfry rzymskie, arabskie, możemy napisać rozdział pierwszy, drugi i tak dalej, aż do, nie wiem, ostatniego. Możemy stosować inną
formę podziału, ale zazwyczaj jest tak, że są to 1, 2, 3, 4 i tak dalej, i tak dalej. Książka oczywiście może być podzielona na pierwszą część, drugą część. Nie będę wchodził w ten temat głębiej, dlatego że nie ma się na co nad tym rozwodzić. W przypadku beletrystyki jest sprawa prosta. Natomiast jeśli mamy do czynienia z książką obszerną, specjalistyczną, na przykład naukową albo jakąś techniczną, no to wtedy wszelkiego rodzaju pracami doktorskimi, magisterskimi, innymi naukowymi, no to wtedy sprawa się komplikuje, dlatego że tam zwykle jest to rozbudowane i mamy rozdział pierwszy, drugi, trzeci i tak dalej. Wiadomo, każdy rozdział może być podzielony na podrozdział, a każdy podrozdział z kolei może być podzielony na paragraf i stosuje się numerację 1.1, 1.2, 1.2.1. Może nie jest to łatwe w wyjaśnieniu teraz, natomiast na moim blogu znajdziecie taki szablon manuskryptu i tam są informacje, jak należałoby takie skomplikowane dzieła oznaczać. Więcej na ten temat znajdziecie też w mojej książce pod tytułem Autor 2.0, jak wydać własną książkę i na tym zarobić. Znajdziecie tutaj też takie przykładowe ankiety autorskie, jak one wyglądają u różnych wydawnictw. Znajdziecie też taki właśnie szablon manuskryptu. Polecam też inną książkę, naprawdę świetna, typografia typowej książki pana Roberta Chwałkowskiego z wydawnictwa Helion. Tutaj też znajdziecie naprawdę informacje, które z pewnością pozwolą Wam na to, żeby po pierwsze stworzyć manuskrypt prawie że idealny, a nawet więcej złożyć książkę w idealny sposób. Czyli tutaj wykraczamy już poza temat naszego dzisiejszego filmiku. Możecie też sięgnąć po książkę pani Małgorzaty Sopyło, Estetyka książki elektronicznej. To dla tych, którzy myślą o tym, żeby publikować e-booki. Czyli tak, te sprawy mamy załatwione. No, chciałbym jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. Mamy tutaj rozdziały, podrozdziały. Niektóre książki zawierają oczywiście tabele, rysunki, wykresy, zdjęcia, właśnie, nie powieści może nie, ale te takie bardziej skomplikowane książki tak. I one też mogą sprawiać problemy przyszłym autorom, zwłaszcza jeśli chodzi o tworzenie propozycji wydawniczej. Wracamy tutaj do tego, o czym mówiłem na samym początku. Należałoby się zapoznać z wymaganiami redakcji. Większość wydawnictw beletrystycznych będzie miała na swojej stronie taki punkt, że nie wydają na przykład poezji, poradników albo publikacji naukowych, specjalistycznych, więc nie ma sensu tam wysyłać, a te, które przyjmują takie propozycje, z pewnością też zamieściły informacje, w jakiej formie ma być to zrobione i są tam informacje na temat właśnie tabel albo wykresów, bo jedne wydawnictwa chcą, żeby na przykład wykresy, tabele czy zdjęcia były osadzone już w propozycji wydawniczej, inne na przykład chcą, żeby oprócz tego były zebrane w jakimś osobnym katalogu albo jeszcze inną formę stosują. Tak czy inaczej, zasada jest prosta, taka, że rysunki powinny być dobrej rysunki, zdjęcia, ilustracje, grafika ogólnie powinna być po pierwsze, wiadomo, musimy do niej mieć prawa autorskie, a po drugie powinna być maksymalnie dobrej jakości, bo tego wymaga druk, a druk wymaga, by ilustracje były w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 punktów dpi. Natomiast taki dość typowa wartość grafik umieszczanych w internecie to jest 72 albo 100 punktów dpi. Warto o tym pamiętać, czyli nie mniejszy niż 300 dpi, a jak większy to lepiej. Raczej format JPG nie jest najlepszym do tego celu formatem. Niemniej jak będzie wystarczająco dobrej jakości, to też będzie się, że tak powiem, nadawał.
Co jeszcze? Rysunki i ilustracje można oznaczać w różny sposób, podpisywać w różny sposób. Zwykle jest tak, że podpisuje się je pod rysunkiem, natomiast tabelę można podpisywać i nad, i pod. Oznacza się je w formie wyrazu rysunek, rycina, albo w skrócie rys 1, rys 2, rys 1, a z tabelami identycznie, tabela 1, tabela 2, w skrócie tab 1, tab 2. No i, że tak powiem, tyle. No i chyba to są najważniejsze informacje, które autor powinien wiedzieć. No teraz jeszcze pozostaje taka uwaga, bo to wszystko, co powiedziałem teraz, w zasadzie tyczy się wersji elektronicznej, którą wysyłamy drogą poczty elektronicznej, więc jak pliki będą wielkie, no to też trudniej będzie przesłać, ale też niektóre wydawnictwa przyjmują jeszcze w formie wydruków propozycje wydawnicze. Jeśli przesyłamy w takiej formie, no to nie warto bindować tych wydruków, zszywać, sklejać, czy w jakiś inny sposób łączyć. Powinny to być luźne kartki. Mogą być drukowane jednostronnie albo dwustronnie, to też zależy od wydawnictw. Najlepiej zapoznać się tak jak wcześniej mówiłem, z ich wymaganiami, no i później czekać 3 miesiące albo i więcej. Zwykle wydawnictwa twierdzą, że odpowiadają w ciągu 3 miesięcy, no bywa z tym różnie. No co, powiedziałem chyba wszystko.